Decimator MDHX to dość wszechstronne i praktyczne urządzenie, które warto mieć ze sobą na każdej realizacji. To niepozorne pudełeczko wydaje się dosyć proste w obsłudze, ale jak Wam zaraz pokażę, nie do końca tak jest. Krzysztof Pawlus, Head of Engineering w ESL Polska. Przygotowywał i obsługiwał realizacje na największych światowych arenach e-sportowych, m.in. Rainbow Six Pro League Finals w Rio de Janeiro, Nagoi czy Montrealu, Hearthstone Global Games w Los Angeles oraz katowicki Intel Extreme Masters. Dzięki niemu możemy konwertować sygnały z SDI do HDMI, jak i z HDMI do SDI, skalować sygnał do dowolnego formatu, zamieniać ścieżki audio, czy tylko dystrybuować sygnał w zależności od potrzeb. Do dyspozycji mamy jedno wejście SDI, dwa podwójne wyjścia, jedno wejście HDMI i jedno wyjście. Wszystkim sterujemy 4 przyciskami na urządzeniu, jak również możemy podpiąć za pomocą kabla USB do komputera z oprogramowaniem i ustawiać wszystko zdalnie. Aby lepiej zilustrować działanie urządzenia, podłączyliśmy kamerę ze zbliżeniem na konwerter do wejścia SDI oraz odtwarzacz z innym naszym filmem do wejścia HDMI. Wszystkie wejścia i wyjścia zostały również podłączone do multiviewera, abyście mogli śledzić, co dzieje się na złączach. Każde okno na monitorze jest opisane nazwą wejścia lub wyjścia oraz aktualnym formatem strumienia. Po włączeniu urządzenia wyświetla nam się menu statusowe. W pierwszej linii widzimy informację o wejściu SDI, w drugiej linii o wejściu HDMI, a trzecia linia informuje nas o ustawieniach skalera. Na początek przejdźmy do menu Setup. W pierwszej pozycji możemy wrócić do ustawień fabrycznych, w drugiej możemy ustawić, czy ekran LCD urządzenia wyłączyć się ma po określonym czasie. Back to Status Time. Możemy określić, czy urządzenie ma wrócić do menu statusowego po określonym czasie. Autosave domyślnie jest włączone jako jest, czyli każde nasze ustawienie zostanie automatycznie zapisane w urządzeniu. Następne menu to Control. Stąd sterujemy wejściami i wyjściami w naszym urządzeniu. SDI Outsource, czyli który sygnał chcemy uzyskać na wyjściu SDI. Czy SDI, czy HDMI lub scaler. Przypomnę, domyślnie jest to druga para gniazd. SDI in, HDMI in lub scaler. W HDMI Outsource wybieramy, które źródło ma znajdować się na wyjściu HDMI. Czy SDI, czy HDMI, czy scaler. Czy SDI, czy HDMI, czy scaler. HDMI Out Type. Tutaj wybieramy sposób kodowania kolorów na wyjściu HDMI, jak również ilość ścieżek audio. Mamy do wyboru dwa rodzaje kodowania koloru. Pierwszy oparty o mieszanie 3 podstawowych kolorów RGB. Drugi oparty również o 3 składowe. Y, czyli jasność, jest to w zasadzie czarno-biały zapis obrazu. Oraz CB i CR, które są informacjami o kolorze w kanałach niebieskim i czerwonym. Zaznaczmy, że nie ma w nich informacji o jasności. 3 cyfry w nazwie to stopień kompresji, a cyfra z literką C na końcu to ilość kanałów audio. DAC Source. DAC to skrót od Down Up Cross Converter, czyli od skalera. Wybieramy źródło, z którego ma korzystać skaler. SDI albo HDMI. SDI, HDMI. DAC Ref. Wybieramy, z którego źródła skaler ma pozyskiwać dane referencyjne. Czy ze wcześniej ustawionego źródła, czy FreeRun jako własny zegar, czy z wejścia SDI, czy z wejścia HDMI. Dzięki możliwości przełączenia źródła referencji, konwertera możemy także użyć do synchronizacji sygnału. Ponieważ nie mamy do dyspozycji gniazda Genlock,
używamy referencji zaszytej w sygnale SDI. No Signal Color. Wybieramy, który kolor pojawi nam się, jeżeli w danym momencie zabraknie nam sygnału. "3G Output is B". Wybieramy, który level chcemy uzyskać na wyjściu w standardzie 3G. Jeżeli ustawiony jest No, uzyskujemy level A. Jeżeli przełączymy na Yes, uzyskujemy level B. Aby opowiedzieć o ostatniej funkcji w menu Control, przestawimy jeszcze raz SDI Out na, powiedzmy, HDMI. Ostatnia pozycja to Output 1 is Loop. W tej konfiguracji dwa pierwsze wyjścia SDI zachowują się jak tak zwana pętla, czyli to, co otrzymujemy na wejściu SDI, jest bezpośrednio przekazywane na dwa pierwsze wyjścia. Jeżeli przełączymy na No, zachowują się one tak samo jak dwa ostatnie. Zostało jeszcze menu z wyborem ustawień skalera oraz ścieżek audio, ale o tym opowiemy innym razem.